Siemanko moi mili, w dzisiejszym filmie BMK, która może wzbudzać pewne kontrowersje. Jest to coś, czego jeszcze kilka lat temu nie było, bo segment C z plecaczkiem. Taki mały sedan. Najnowsza BMW 2 Gran Coupe. Czy jest to kolejny model, czy jest to taki mega obszerny lift? Ciężko powiedzieć, ale fakty są takie, iż zmian jest masa, szczególnie wewnątrz, no i w ogóle oznaczenie tego samochodu się zmieniło. Wcześniej była to F44, a teraz oznaczenie to F74. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, skoczymy na próbę autostradową, no zmierzymy ją raceboxem, może też trafi się jakieś porównanie do BMW E39. Jejku, tylko nie kłóćcie się aż tak w komentarzach. Ten samochód został mi udostępniony przez autoryzowanego dealera samochodów oraz motocykli BMW Bonikowscy z Gorzowa. Wpadajcie osobiście obejrzeć ten samochód z bliska, przejechać się. Dodatkowo na 2 Gran Coupe jest aktualnie bardzo atrakcyjne, fajne finansowanie. Demówka czeka, handlowcy Ci pomogą. No kurczę, jeśli chciałbyś Mercedesa CLA, ale nie pasują Tobie jednak gładziki, które aktualnie, jeśli mamy pakiet AMG, są ukośne. No to panie drogi, to jest właśnie konkurencja dla Mercedesa CLA. 2 Gran Coupe to auto nie za duże, nie za małe, troszkę ponad 4,5 metra długości, całkiem zwinne, ponieważ mamy do czynienia z wersją 220. Zwróćcie uwagę, troszeczkę oznaczenia tu się zmieniły, nie mamy tutaj i. A jeśli wersja 220, to mamy tutaj 3-cylindrową uturbioną jednostkę pod maską. Ale spokojnie, 170 koni mechanicznych. Ale o silnikach i parametrach porozmawiamy sobie później. 2 Gran Coupe rozpoczyna się jakoś według konfiguratora od 142 tysięcy złotych. Ale to wtedy otrzymamy wersję 216, od 164 zaczyna się 220. A jak już wspomniałem o wersjach, no to mamy 216, 220, 223 oraz M235. Z dieselków 218D oraz 220D są to 4-cylindrowe diesle. Jeśli mowa o benzynach, to mamy 3 i 4-cylindrowe benzynki. Troszkę wcześniej mogliśmy spotkać BM-ki z 3-cylindrowymi turbodieslami pod maską, ale nie, teraz są już 4-cylindrowe B47 bodajże. Poprzednia 2 Gran Coupe F44 mogła być skonfigurowana z manualną skrzynią biegów. F74 tylko automaty już. I tutaj mamy konfigurację za 231 tysięcy złotych. Auto, no od razu widać, że wygląda zdecydowanie bardziej atrakcyjnie. Myślę, że nie będziemy tutaj przechodzić przez całą speckę dokładniej. No warto też wspomnieć, iż tutaj jest pakiet serwisowy jakoś na 5 lat za 8600 zł w tej cenie. Ale wiecie, no mamy tutaj keylessa, o, panoramiczne okno. Oj, no jak w tych 230 tysiącach mamy ten oto piękny niebieski kolor. M-pakiet i to rozszerzony. Te felgi ciekawe, takie charakterystyczne dla aktualnych BM-ek. Odnośnie tego M-pakietu 16 400 zł i myślę, że no kurczę, warto jest dopłacić. Auto wygląda od razu inaczej, bo zawieszenie adaptacyjne. M z tego co widzę, no fotele sportowe, ale tak z zewnątrz. Oczywiście zderzaki, progi, felgi. Dodatkowo za 6400 mamy pakiet sportowy M Pro i tutaj nawet mamy już zmieniony układ hamulcowy, pakiet Shadowline w rozszerzonym zakresie i to nie tylko chodzi tutaj o te ramki, ale zawarte są w tym również reflektory, to się nazywa reflektor M Shadowline dokładniej, takie oto pasy bezpieczeństwa z przyszyciem, czy też między innymi taka lotka, dokładka, spoiler, jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o proporcje, no to są one, myślę, troszeczkę takie inne niż w pozostałych BM-kach. Na całej tej bryle oczywiście znajdziemy cechy stylistyczne wspólne z innymi modelami, ale po prostu płyta podłogowa tego samochodu jest zaprojektowana konkretnie bazowo pod przedni napęd. Możemy mieć tutaj napęd X-Drive też, ale chyba w innej wersji 220, nie 223 oraz M235. No ale bazowo właśnie przód, stąd ta kabina jest troszeczkę jakby przesunięta do przodu. Dupka to coś w ten deseń. To zmienił się tutaj wyraźnie samochód, czy to z przodu, czy to z tyłu. To są, z zewnątrz są największe zmiany. Światła zupełnie inne. Może sobie odpalimy nawet jakieś postojówki chociaż? Coś widać? Myślę, że widać. LEDowe, także tutaj w kamerze trochę pulsują. Oczywiście na żywo tego nie ma. Czarne takie dokładki. Dość duże, takie ala dyfuzory, układ wydechowy z jednej strony, jest on ukryty, ale bardzo dobrze, że przynajmniej nie ma tutaj jakichś takich atrap. I mordeczka, inny zderzak, reflektory, maska, grill, wlot, wszystko jest inaczej. Reflektory LEDowe, zwróćcie uwagę, jak one są tutaj ciekawie
podświetlone. No kiedyś były w BMW na topie ringi, aktualnie po prostu są takie pasy, bądź też widziałem takie strzałeczki jakby lekko w boki. Mordka jest bardzo podobna jak w ostatnio prezentowanej nowej X3, też od BMW Bońkowscy z Gorzowa. Radary, wloty są prawdziwe, tylko tutaj po prostu mamy klapki. Tutaj również klapy, teraz są zamknięte, nozdrza takie, ale ten grill, trzeba przyznać, nie jest aż taki potężny. Idąc po linii okien zwrócimy uwagę na ten subtelnie tutaj wkomponowany emblemacik 2. Felga 19 cali, rozmiar opon 225×40. Właśnie jak tutaj mamy ten M-pakiet rozszerzony, to mamy czerwone zaciski. I tak, wygląda ten samochód może troszeczkę jak liftback, ale faktycznie jest to sedan. Tylko po prostu ma mocno pociągniętą tą szybę do tyłu, przez co troszeczkę ten otwór załadunkowy nie jest jakiś taki olbrzymi. Ta klapa generalnie jest taka dość krótka. 360 litrów, jeśli to jest miękka hybryda, bo jest to miękka hybryda 220. Jeśli byśmy wzięli 216, która nie jest miękką hybrydą, to bagażnik podobno byłby trochę większy. Kształty są dość regularne, no tutaj takie wgłębienia ze schowkami. No i tutaj, gdy spojrzymy, to też jest kawał przestrzeni, zobaczcie, jakiś tutaj karton jest. Zamykamy. Tutaj jest takie osobne okienko i drzwi nie mają u góry ramek. Gran Coupé, jak to brzmi, tutaj jest miękko, tutaj jest bardzo miękko i dopiero na dole jest twardo. Jak na ten segment jest bardzo dobrze. W Audi A3 sedan, bo to jest też konkurencja, no to tutaj już będzie twardo. I tapicerka, półskórka, alcantara, niebieskie przeszycia. Całkiem ładnie to wszystko wygląda. Ładnie w środku pachnie nowe BMW, panoramiczne okno, dość spore. 198 cm wzrostu, fotel kierowcy ustawiony jest pode mnie. No bądźmy szczerzy, nie jest to auto dla 4 wysokich osób, ale na szczęście nie każda rodzina musi składać się z 4 dwumetrowców. Dodatkowo, no gdybyśmy nie mieli panoramicznego dachu, to ta podsufitka również byłaby wyżej, teraz po prostu grubsza tutaj. No miejsce musi być tutaj na roletkę, która też się rozkłada. Nawiewy, 2 porty USB-C, podłokietnik, ale pamiętajcie, że jak wejdę sam za siebie w A3 sedan, czy też w CLA, no to wiadomo, podłokietnik miękki, uchwyty na kubki. No i przedni przedział pasażerski. No tutaj mamy rewolucję. Wszystko wygląda inaczej. Czy to kierownica, czy deska rozdzielcza, czy tunel środkowy. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi w ogóle. Boczek drzwiowy z przodu, no to też tutaj na dole jest jedynie twardo, cała góra jest miękka, w porządku. Audio Harman Kardon, nie ma dużej dopłaty akurat za audio lepsze, a gra ono naprawdę wystarczająco dobrze. No wcześniej jak sobie tutaj jechałem, Benasiego puściłem, dobrze, że jechałem na tempomacie, bo naprawdę noga zaczęła mi się aż ruszać. I foteliska. Właściwie tutaj są prosto przyszyte, tutaj lekkie urozmaicenie, fotele M-pakietowe, elektrycznie regulowane, listwa z emblematem M, tutaj też aluminiowe nakładki. I tak tutaj z przodu mieści się 2-metrowy Petro, prawie 2-metrowy. Pozycja za kierownicą, jak to w BMW jest ok, chociaż siedzi się troszeczkę wyżej. No nie wiem, mam wrażenie, iż jest to związane z tym, iż jest jaka jest budowa po prostu tego samochodu i platforma. W sensie wiecie, 3 czy 5 jest projektowana pod tylny napęd, tutaj pod przedni. Odpalimy, maszyna się trochę nagrzała. Takie typowe dzisiejsze BMW, chociaż zobaczcie na deskę rozdzielczą, jest miękka. Tutaj mamy performance'owe przeszycia, M-pakietowe. Cała deska jest miękka. Dopiero tutaj, dekor jest twardy, ale to jest jasna sprawa. Tutaj też w nim mamy podświetlenie ambiente, widać to nawet. Tutaj dopiero jest twardy plastik, ale tutaj jest taki element, wiecie, tak jak lusterka się ustawia, no też tutaj będzie twardo, to jest normalne. No i tutaj nawiewem regulujemy, to się zmieni, to jest całkowita nowość. Tak jest też po środku, proszę bardzo. No i tutaj również oświetlenie ambiente. Widać to? Widać to. Taki oto wygięty panel z 2 ekranami LCD, tutaj dotykówka. Widoczność jest bardzo ok. Gdy wrzucimy sobie wsteczny, zobaczmy jak tutaj kamery wyglądają, proszę bardzo. Czujniki parkowania przód-tył, ale kamera w tym egzemplarzu jest tylna. Widok asystenta parkowania. Aha, bo to auto chyba jest też w stanie samo zaparkować. Dobra, jak już rzuciłem wsteczny, to wam pokażę, jak wygląda tunel środkowy. Tunel generalnie jest twardy, ale tutaj urozmaiceniem są srebrne wstaweczki. Takie, czy to aluminium, czy ala aluminium, ciężko mi powiedzieć. Designerska rolka. Ogólnie wszystkie nowe BM-ki w środku są takie mocno nowoczesne. Podobno jeśli chodzi o BM-ki, to projektowane one są tak jakby 2 generacje do przodu, coś takiego. Dobrym przykładem jest E60, która na początku była dziwna,
później znormalniała, a teraz nagle jest ok. Po 20 latach, ale mimo iż jest nowocześnie, to zostały tutaj jeszcze jakieś fizyczne przyciski, takie dość istotne, myślę najistotniejsze. Lewarek, no to tutaj tak troszkę jak w Volkswagenach czy też Audi, no wszyscy w to idą, proszę Państwa, wszyscy. Tutaj P, My Modes, tryby jazdy, personal, to taki normalny, sport i efficient. Weźmy na przykład sport sobie zróbmy i indywidualne ustawienia, napęd sport, dynamika jazdy sport, układ kierowniczy sport. Tutaj można sobie ustawić tryb, jaki nam ma się odpalić przy włączeniu pojazdu. Zmieniając tryby, zmienia nam się również tutaj licznik. Już drugie BMW, trzecie BMW testuję z tymi multimediami już naprawdę. Icam po nich jak jakiś zajączek po łące. Dobrze, tutaj mamy widgety. Wszystko to, jak widzicie, chodzi mega płynnie. Animacje, przejścia. Tutaj wszystkie. No i tutaj ostatnio używane BMW Digital Premium. Tu jest skrót do ikonek. Tutaj do właśnie tego całego takiego głównego pola. Też sobie można tutaj na przykład zmienić, jak jesteśmy na przykład artystami, to możemy to wybrać i na przykład ten zegarek i tak sobie jechać. I jeszcze ten ekran, proszę bardzo, layout, to też tutaj można tak sobie wszystko poustawiać. Tym przyciskiem w ogóle to się zmienia, proszę bardzo. Layout, idziemy w bok i content. To jest wszystko proste w obsłudze. Kierownica też typowe, nowoczesne BMW. Kierownica jest w sumie spoko. Tutaj bardzo ładny detal, zawsze na tych kierownicach na dole jest. Taki industrial. Nie ma gładzików, są normalne fizyczne przyciski, manetki, bicepsiki. Wieniec jak to w BMW jest dość gruby. I tutaj jeszcze podłokietnik jest miękki. Pod podłokietnikiem schowek gumowany. Co ciekawe, zwróciłem uwagę, iż tutaj są izofixy z przodu. Ogólnie nie jest to zbyt popularna opcja w samochodach. A jako iż od niedawna Petrolhead jest tatą, to też na takie rzeczy zwraca uwagę. Silnik, ale tak jak wspomniałem na początku tego odcinka, nie kłóćcie się za bardzo. 1.5 turbo, oznaczenie B38 bodajże. Miękka hybryda i ogólnie jest to bardzo udany silnik. 3-cylindrowy, jest to można powiedzieć takie B58 podzielić przez 2. Nie no, bez szydery, bo technologicznie to właśnie, wiecie, no taka rodzinka, no B58, B48, B38. Bardzo spoko motory, takie silniki, jedyneczki na przykład, bardzo często latają w różnych flotach i się sprawdzają. Jednostka skonfigurowana z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów, dwusprzęgłową. O, teraz znalazłem tutaj oznaczenie B38A15P. Sam silnik spalinowy daje nam tu 156 koni mechanicznych i 280 Nm, ale jako iż jest to miękka hybryda, to też jest tutaj taki mały boosterek elektryczny, jak wyczytałem tutaj w skrzyni biegów. 20 koni mechanicznych, 55 Nm. Żeby była jasność, nie jesteśmy tutaj w stanie jechać tylko na silniku elektrycznym. Miękka hybryda, nie normalna taka. Także silnik elektryczny nam tutaj po prostu wspomaga silnik spalinowy. Tak się tutaj wdrążyłem, aż sprawdziłem, jaka tutaj jest bateria do tego silnika elektrycznego, 0,9 kWh brutto. I jak dobrze wiemy, w hybrydach te konie mechaniczne i newtonometry nie sumują się tak po prostu. Według deklaracji producenta mamy tu 170 koni mechanicznych oraz 280 Nm. Patrząc z perspektywy elastyczności, autem jeździ się naprawdę przyzwoicie. Waży ono 1525 kg i wiecie co? Takie BMW E39 523i. Miałem kiedyś taki samochód. Oj, pamiętam ten wóz. Miał 170 koni mechanicznych. Silnik już był z dopiskiem TU na końcu 99 rok. I ta E39 z manualną skrzynią biegów, nie dość, że była lżejsza trochę, to kurczę i tak była wolniejsza. No jak już jeśli by tak porównać sprawiedliwie i automatyczną skrzynię biegów wziąć 523i z automatem, to wiecie co? Z całym szacunkiem dla E39, bo jest to naprawdę fajny samochód, 2,5 litra, 6 cylindrów, ale z automatem to prawie 10 sekund. A tutaj producent deklaruje niecałe 8 sekund do setki.
a prędkość maksymalna 230 km na godzinę i podejrzewam, tylko dlatego 230, że może być tutaj kagańczyk. Patrzcie, o jakich wartościach w ogóle gadamy. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Czas przenieść się pod autostradę. Próba autostradowa, ale jeszcze przed tym, a wiecie, no nie jest to jakiś performance'owy samochód, raczej daily do takiego fajnego śmigania sobie na co dzień. Może teścik wyciszenia. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Powiem wam, że z tym 0-100 to lepszy mógłby być tutaj jeszcze czas, ale ten samochód, to 3-cylindrowy BMW, ma za dużo mocy i za bardzo po prostu mieli. Naprawdę musiała być troszeczkę jeszcze lepsza trakcja. Dobra, tryb personal, nie. Tryb sport. I wiecie co? Wiecie jak tutaj odpalić w ogóle, wyłączyć kontrolę trakcji? Proszę bardzo, musicie tutaj w sport wejść, indywidual i dynamika jazdy. I tutaj się wyłącza kontrolę trakcji, jakbyście kiedyś chcieli. No i dobra, myślę, że możemy kasować zużycie paliwa. 100-200 myślę, że będziemy mierzyć. I tryb S. Możemy startować. Jeśli mowa o zużyciu paliwa, to ten samochód, ja wiem, do 7 litrów po mieście jeżdżąc przepisowo wyrobimy się. Jeżdżąc eco-drivingowo do 6 litrów. I co? 90, no to gdzieś 6 litrów przy 120. Okej, myślę, że możemy startować. Ole! No i tutaj słychać, że mamy 3 cylinderki, jak tak ostro depniemy. Jak jeździmy normalnie, w zasadzie ciężko się kapnąć. Jest boczny wiatr. No, jak widzicie, tutaj z prędkościami nawet autostradowymi nie ma jakiegoś większego problemu, by sobie te dwie paki polecieć. Naprawdę. No i 25 sekund, 25,69 z bocznym wiatrem. Ja to najszybszy samochód 3-cylindrowy, jakim jechałem póki co. Ktoś by mógł napisać w komentarzu, że okej, to jak sam jedziesz, a załaduj 4 osoby i zobaczymy jak będzie. A jak myślicie, jak będzie przykładowo w tej 170-konnej E39, już z manualną skrzynią biegów, by była szybsza, dajmy fory, która jest lżejsza. No właśnie. Skoro E39 jest lżejsze i załadujemy ją tą samą ilością osób, 4 albo 5 osób, to ona właśnie będzie miała ciężej przecież, no. Lżejszy samochód bardziej będzie podatny na jego załadowanie. No i dobra, tutaj musimy odpuścić. O, ale BM-eczka bardzo ładnie, ktoś tutaj nam nie wyjechał. Pozdrawiamy z 4 Grand Coupe. 220 km według GPS-u już było. Średnie zużycie paliwa jak na razie 14,8 litra na 100 km. I wiecie co? Tutaj ja bym sprawdził 100-200 jeszcze raz. A nie, 4 chyba wie o co chodzi. Czyżby to był jakiś widz kanału? - 160, 170, 80. Patrzcie, naprawdę bez kompleksów. Jeśli ktoś się przejmuje, jak słyszy te 3 cylindry, że to będzie słabo, no to spoko. 23,5 sekundy, co wy na to? Ten samochód jest przecież w 100% seryjny, a jeszcze moglibyśmy tutaj, myślę, jakiś programik dziabnąć. No, damy szósteczkę, dajmy szósteczkę. Nie, auto chce na pion, nie, musimy hamować. Kurcze pieczone. Ja pierniczę, w ogóle rozpędziłem się, teraz zahamowałem i średnie zużycie spadło do 13,7. Ja pierniczę. W ogóle dziwnie, nie? No proszę bardzo. Chyba jest możliwość bujnąć się troszkę szybciej. No, dajesz mała. No nie. I Passat B6 legendarny. Nie, B7. Dobra, to szybko prędkości obrotowe. 140
km na godzinę, już w trybie manualnym, już nie będziemy tutaj trybów zmieniać. To jest 140, to jest 2342. 120 to jest 1970. Równo 70. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy bujniemy się do prędkości maksymalnej tego samochodu. Jak na razie było 224 km na godzinę. Auto jeszcze by pojechało, ale no troszeczkę dzisiaj jest ruch. Trzeba soundcheck zrobić, no. Nie ma tutaj chyba podbicia z głośników. No, słychać troszeczkę te 3 cylinderki, ale nie jest to jakiś taki rażący dźwięk, po prostu inny dźwięk. No, fajnie się autko nawet prowadzi. Zamkniemy. A tak neutralnie, myślę, że nie byłoby to wcale takie proste, by tutaj dupką zarzucić nawet, gdyby tak majtnąć masą. Ale wiecie, jak na BMW, no to jest to troszeczkę inna płyta podłogowa, taka bardziej hatchbackowa, taki bardziej hatchbackowy klimat. W zasadzie jest to po prostu hatchback z plecaczkiem, no tak jak powiedziałem. I dobra, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Prędkość maksymalna tego odcinka, bo nie samochodu, to 224 km na godzinę według GPS-u. Myślę, że już widzieliście, auto pokazało, na co jest, a naprawdę trzyma fason. 3-cylindróweczka, a na autostradę można ganiać. No nic, zapraszam do salonu BMW Bonikowscy w Gorzowie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.